Dzień dobry w kolejnym odcinku Medical Talks, czyli rozmów z sercem. Ale dzisiaj nie tylko z sercem, dzisiaj także z moją wyjątkową gościnią, Moniką Kiedewicz, która, jak ją zapytałam, jak ciebie przedstawić, to powiedziała, że jest miłośniczką ludzi i ogrodów, roślin. Roślin. Mhm. Dzisiaj będziemy mówić, moi drodzy, o czymś, co naprawdę, tak ja mówię z mocno bijącym sercem, bo obserwuję to, o czymś, co potrafi zmienić życie drugiego człowieka z perspektywy medycznej, a jest to integracja. Trudne słowo, ale Monika, bardzo, ale to bardzo dziękuję ci, że dzisiaj w ten niedzielny poranek znalazłaś chwilę dla nas tutaj wszystkich. Integracja to taki temat, o którym w niedzielę rano bardzo dobrze mówić. No dobrze, to powiedz, ty nie jesteś z Warszawy. Nie. Znalazłaś się tutaj jakimś, no właśnie, zbiegiem okoliczności, czy poszukiwaniem Nie. pomocy? Jak to było w ogóle? Zrządzeniem Opowiedz. cudownym losu. Od 15 lat zmagałam się z protezowaniem lejowym. Nie było każde kolejne protezowanie, tak jak jestem 36 lat po amputacji, więc dość dużo. Ale tak od 15 lat chyba jest coraz trudniej. Było coraz trudniej zaprotezować mnie lejowo. Odsuwałam tę myśl od siebie, ale już byłam świadoma tego, że no, czas poszukać sobie wózka. Bardzo się tego bałam. E, I kiedy przyjechał, nie pamiętam niestety nazwiska, ale taki przemiły pan, który przyjechał mierzyć mnie do tego wózka, powiedział mi o Fundacji Znowu w Biegu, która jest centrum rehabilitacji właśnie dedykowanym osobom amputowanym. Świadoma byłam, że 5 dni rehabilitacji to niczego tam nie zmieni w mojej sytuacji, ale chciałam tam jechać, bo pomyślałam sobie, że spotkam ludzi, którzy coś o tym wiedzą. I tak się rzeczywiście stało. Poznałam tam cudownych ludzi, cudowny sposób rehabilitowania. W ogóle zintegrowana ta rehabilitacja była niezwykle. Ja byłam przeszczęśliwa, będąc tam. Ale najważniejsze było to, że pojawiło się takie słowo. Wypowiedziała je pani doktor Agnieszka Wnuk-Skartaczyona i pan Sławek, fizjoterapeuta, który tam pracuje. No, w twoim przypadku to chyba tylko oseointegracja. Nie potrafiłam tego słowa wymienić. Wzięłam ulotkę, wróciłam do hotelu. Robiło mi się gorąco i powiedziałam, jak przeczytałam o tym, powiedziałam mojemu mężowi, że to jest dla mnie. On mówi, nie, no co ty, niemożliwe. Nikt ci tego nie zrobi, nie w twoim przypadku, bo jestem trudnym przypadkiem. Ale myśl już zakiełkowała w sercu. Już była taka możliwość, że jest coś, co mnie od tego wózka oddali. A wózek już był. Pomarańczowy, piękny. I na kolejnym spotkaniu pani Agnieszka powiedziała, że skontaktuje mnie z panią doktor Karoliną Siwicką, która zobaczy, czy jest to możliwe, czy nie. No i tak karuzela ruszyła. Najcudowniejsza karuzela, na której cały czas jestem, w głowie mi się kręci. Ale moje życie się odmieniło. Tak, że nie sądziłam, że w wieku 50 lat można zacząć życie na nowo. Mhm. Wrócimy jeszcze do tej 50, bo z okazji 50 roku życia to ty szłaś po wybiegu, drodzy państwo. Tak, to prawda. Dobra, a to ja bym chciała jeszcze się zatrzymać na tym, co było trudne i dlaczego mówisz, że byłaś trudnym przypadkiem. Byłam trudnym przypadkiem, ponieważ amputacja moja była z powodu zgorzeli gazowej
w następstwie złamania otwartego goleni prawej. E, No niestety ta zgorzel postępuje bardzo i ma taką możliwość zagnieżdżenia się w uśpieniu gdzieś w tej części ciała, która jeszcze została. Szukałam pomocy, bo z wiekiem, no rzeczywiście tak się stawało, że ten kikut już był taki nie, tak jak mówiłam, nie do zaprocesowania lejowego. Szukałam pomocy w wielu ośrodkach. Nikt się nie chciał tego podjąć. Wszyscy na początku mówili: "Tak, oczywiście, zrobimy plastykę, zrobimy tu, może zrobimy tak". Różne były pomysły na to, ale po zagłębieniu się w temat Mhm. odcinanie, nie? I każdy mówił: "Nie, ja tego nie dotknę, bo jak to się uaktywni, to już koniec, to już pani umiera". I ja tak słyszałam przez ostatnie te parę lat, tak słyszała też moja rodzina. Więc jak powiedziałam im, że ja się decyduję na tą osseointegrację, to oni wszyscy byli przerażeni, bo oni cały czas słyszeli, że to się może dla mnie skończyć śmiercią po prostu. Albo jeszcze wyższą amputacją, chociaż o ile się zdąży. E, no, a- ale no i potrzeba było cudownej lekarki, która, bo to kobieta jest po prostu, odważna, która no, naprawdę wiedziała, co robi. Powiedziała o wszystkich zagrożeniach, powiedziała o każdym ryzyku, ale też powiedziała, co mogę zrobić, żeby zmniejszyć to ryzyko, co mogę zrobić, żeby ta integracja przebiegła pomyślnie, żeby się szybko goiło. Naprawdę takie bardzo konkretne, rzeczowe wskazówki. E, Wiem, że też na pewno się trochę bała. E, Ale jest niezwykłą profesjonalistką. Ona wszystkie rozwiązania wcześniej sobie, bo wiem, że konsultowała się nawet z panem doktorem w Australii, panem profesorem i przeszło wszystko Mhm. przecudnie, bez żadnych komplikacji, nic się nie obudziło. A było dużo takich zmiennych, które mogły pójść nie tak. Mhm. Mogła kość, miałam po 36 latach chodzenia w protezie lejowej, miałam tą kość kikutową i biodro bardzo zrzeszotowiałe, takie no, mięciutkie. Mhm. Mogło to wszystko popękać w czasie implantacji, ale nie, wszystko poszło cudownie. To ja dodam tylko ze swojej strony, że nagraliśmy już 2 różne, odcinki z doktor Karoliną Siwicką z Pale European Institute i myślę sobie, że to wszystko, o czym ty mówisz, jest efektem tego, że, pracowała prawie na wszystkich kontynentach. Tak. Tak. Była prawą ręką profesora, Mongeda Almoderisa, który jest, myślę sobie, no patrząc na statystyki osseointegracyjne, chyba zrobił najwięcej Mhm. tych operacji na świecie. A oprócz tego, tak jak obserwuję i znam doktor Karolinę, ona zawsze ma wszystkie scenariusze Tak. przeanalizowane, najpierw zmapowane, przeanalizowane, zaopiekowane i naprawdę oddając się w jej ręce, możesz być bardzo spokojny. Tak. Ja miałam takie wrażenie, gdyby to był lekarz, który powiedział mi: "Wszystko będzie pięknie, wszystko się uda". Oczywiście tu nie ma, ja nie widzę żadnych problemów. To podejrzewam, że nie poddałabym się, Mhm, bo nie wierzę w takie sytuacje, chociaż w moim przypadku tak było, naprawdę. mhm, Wszystko wyszło bardzo, no naprawdę wszystko się udało. E, ale, ale ona rzeczywiście jest taka bardzo, bardzo profesjonalnie i tak rzeczowo podchodzi, tak konkretnie. mhm. Taka cudowna No kobieta. dobra, to ja bym chciała wrócić do twojej rodziny, bo myślę sobie, że ty jesteś, tak z perspektywy medycznej, no to takim trochę trudnym przypadkiem dla nas, mówiąc o tych obawach rodziny, bo twoja najukochańsza, no to mówię tak, relacja matka-córka, nie? Córka jest też dzisiaj w świecie medycznym. I Tak. ona, myślę sobie, że wie,
dużo więcej niż Tak. każdy z nas. No i jak to było? Jak ty, no bo mąż, myślę, że mężów to my potrafimy przekonać. No, z mężem było trudniej trochę O, nawet, bo mój mąż, mm, no, teraz w ostatnim czasie widzę właśnie, jak bardzo się martwi. Wcześniej nie czułam tego, żeby on się o mnie martwił, a teraz rzeczywiście twój mąż jest e, taką oazą spokoju, jak go jest spotkałam. Jest niezwykły. tafla. Tak. On bardzo niewiele mówi, ale jak już powie, to ma bardzo dużą wagę. E, A on przez te 10 lat, jakby, towarzyszył mi w tych wszystkich moich wyjazdach i słyszał i widział moje łzy, kiedy kolejny, lekarz mówił: „Nie, nic nie zrobimy, bo się boimy”. No może tego może to nie padło to słowo, że się boimy, ale, było gdzieś, w świadomości. No i ten mój mąż musiał nagle stanąć, kiedy słyszał cały czas, że jest takie duże ryzyko, że to grozi śmiercią, to musiał nagle stanąć, żeby powiedzieć: „Tak, kochanie, zgadzam się, żebyś zaryzykowała”. No i tak, potem był i od momentu, kiedy powiedział to, jest dla mnie takim wsparciem, razem z moimi dziećmi, wszystkimi dziećmi. Mam 3 dzieci, ale rzeczywiście mój mąż jest taką ostoją, która mnie trzyma i mówi zawsze: „Będzie przestanie boleć, przestanie, będzie dobrze, zobaczysz”. Mm, Kiedy ja się martwię, bo ja się zawsze do przodu za dużo martwię, to mhm. No to jak to było z twoją córką? a moja córka właśnie, ona też za dużo wie już, jest na 4. roku medycyny i, no i jest rzeczywiście bardziej świadoma chyba, była bardziej świadoma tych zagrożeń niż ja. I ona też mówiła: „Mamo, proszę zastanów się”. Ale ona jednocześnie jest ma taką osobowość troszkę jak ja, jest bardzo podobna do mnie, że, jeżeli, e, wiedziała, że można nie poddać się temu i jakby, powoli poddawać się i przestać żyć. Przestać to po prostu wycofać się z życia. E, Albo zrobię to, albo albo zacznę żyć. I Mhm. ona, no, nie było chyba tak bardzo trudno jej przekonać, ale ona rzeczywiście, ja wiedziałam, że ona się do samego końca bała. Ona się cały czas, monitorowała ten, czas po operacji. Przychodziła z Czy tobą do kliniki. tak, czy nic się tam nie dzieje, czy nic się tam nie budzi, czy tam nie jest gorące, czy no taka była bardzo nies troszkę nam się role odwróciły właśnie, bardzo dziwnie, bo ja mam takie bardzo silne opiekuńcze, moce, a tutaj się troszkę role odwróciły. Moja córka przyjechała i była taką, pilnującą bardzo, taką opiekuńczą. Mm, wspaniale. Ja bym chciała cię zapytać o to, co jest w głowie przed taką operacją? Jak już jesteś i czekasz. Decyzję o operacji, ja podjęłam bardzo szybko, bo Mhm. przeczytawszy tą ulotkę, już wiedziałam, Mhm. że to jest moje rozwiązanie. Od 3 sierpnia, bo wtedy chyba pierwszy raz spotkałam się z panią doktor Karoliną Siwicką. Wiedziałam, że to już nabiera rozpędu i jeszcze no, czekają mnie tam jeszcze jakieś kwalifikacje, ale pierwsza przebiegła pomyślnie. I wtedy przez jakieś 2 miesiące była totalna euforia. Będzie wszystko, no wreszcie to życie moje, ogarnę. Bóg wysłuchał moich modlitw, bo Mhm. cały czas naprawdę było, zastanawiałam się, jak to będzie, kiedy ja na tym wózku będę musiała zrezygnować z pracy, którą kocham. Em, ale miesiąc przed, może nie nawet nie miesiąc, 2 tygodnie przed, obudził się we mnie taki lęk, e, że wtedy naprawdę modliłam się, że Bóg mnie uratował przed że nie chciałam tej operacji. Naprawdę nikomu o tym nie mówiłam, ale bałam się bólu strasznie, bo, jak sobie zwizualizowałam, Mhm.
A Karolina na pewno powiedziała, że może to boleć, nie? Tak, oczywiście. Ja Ojej. zresztą tak, Mhm. słyszałam o tym już też od innych. Rozmawiałam z innymi osobami po całej integracji. Wiedziałam, że to będzie bolesne, ale no i trochę ten strach przed bólem chyba mnie. Przez ostatnie 2 tygodnie rzeczywiście miałam kilka takich kryzysów Mhm. poważnych, ale wiedziałam jednocześnie, że w momencie, kiedy podejmowałam decyzję, myślałam racjonalnie, bo nigdy nie pozwalam sobie na to, żeby lęk rządził mną. A teraz już byłam świadoma, że no, strach, dobre uczucie, no nie wiem, co to uczucie jest, no ale to jest no, taki nasz, e, no nie wiem, ogień, który ostrzega gdzieś, nie? Mhm, mhm, mhm. I taka jest jego rola. E, ale nie zawsze się wtedy racjonalnie myśli. W związku z tym wracałam do tej mojej pierwszej myśli i bardzo się cieszę. Dzisiaj jestem w miejscu, kiedy naprawdę cieszę się, że pokonałam ten strach, Mhm. że poddałam się. No i jak się obudziłaś? To jak to? Bo No, zakładam, że na początku to nie boli, bo jesteś tak, zaopiekowana. tak. Ja bardzo Mhm. szybko jakoś tak, nie wiem, obudziłam się po operacji bardzo wcześnie, ku zdziwieniu wszystkich, którzy przyszli mi pomóc, tam się umyć. To Mhm. już byłam załatwiona, już wszystko załatwiłam sama. Wcześniej, w ogóle bardzo dobrze się czułam. Byłam w takim stanie naprawdę, jakbym nie przeszła żadnej operacji. Później było troszkę gorzej. Nie Mhm. wiem, co sprawiło, ale później jakoś tak stan się zmieniał, ale Mhm. potem już przyszła Mhm. rehabilitacja i Ile dni byłaś w szpitalu? w szpitalu byłam 5 dni Mhm. pod taką ścisłą obserwacją. Doktor Karolina zaglądała w nocy nawet. Naprawdę mój mąż był taki zadziwiony, mówi: Słuchaj, „Lekarz bo w ona nocy". mieszka w okolicy, to była Tak, jej ale że decyzja. przychodzi specjalnie Mhm. do szpitala, żeby zobaczyć, jak się czujesz. Eee, tak, byłam bardzo zaopiekowana i miałam tego taką świadomość. To daje bardzo dużo, Mhm. takie poczucie bezpieczeństwa. Doktor mówiła, że że przyjdzie, i ona już chyba nie wiem, 6, następnego dnia 6 rano już była też. Mhm. Tak, tak, tak. Jeszcze przed operacjami czy, przed, nie wiem, no w każdym razie była zobaczyć. To jest takie ważne chyba dla kogoś, kto, się bo to chyba nie taki mały zabieg, to chyba poważny zabieg. Znaczy była to poważna operacja. To ja ci Bałam powiem, się że to tak. jest jej ulubiona operacja. Rodzaj jej ulubionej operacji. Jeśli można mieć ulubione, to tak, to jest to. A druga, ona zawsze Lubi mówi, stawiać na zakładanie aparatów, tak. Mhm. lubi stawiać na nogi. Tak. Ona jest też siewcą. Ona lubi Mhm. widzieć efekty. Tak. No, takie mam wrażenie. Ja też jestem, więc może Mhm. dlatego nam tak Mhm. blisko do siebie. No dobra, budzisz się, nie boisz, nie boli cię, ale zerkasz? Jesteś ciekawa, jak to... Zerkam. Mhm. Eee, powiem ci, to też taki proces był trudny z tym zerkaniem i w ogóle oswajaniem się, bo tak ja wiedziałam, jak to będzie wyglądało, Mhm. ale jak to dotyczy już twojego ciała, to jest trochę takie trudne. Mhm. I ja bardzo długo, nawet mogę powiedzieć, że prawie do teraz mam z tym mały problem. Mhm. Kiedy tak, nie wiem, leżę w łóżku i dotknę niechcący tej rurki, tego implantu, to tak Mhm. trochę mnie ciarki przechodzą. Em, ważne to jest trochę też może w kwestii kobiecości. Mhm. To trochę jest istotne, em, ale już coraz bardziej miałam, też tak się zastanawiałam, dlaczego tak mi trudno, ale ja kilka razy próbowałam kończyć proces leczenia przeciwbólowego. Mhm. Przerywałam to leczenie kilkakrotnie, bo chciałam jakby, no nie chciałam być na tych lekach przeciwbólowych, ale e, no, życie bez tych leków jest bardzo trudne. To jest tak bolesne, że po jakimś czasie zauważałam, że
ból zmieniał mi osobowość niemalże, bo ja nie jestem osobą patrzącą wstecz i Mhm. nigdy nie widzę szklanki do połowy pustej, zawsze do połowy jest pełna. A w tym ostatnim czasie było takich kilka momentów, kiedy właśnie ta szklanka była do połowy Mhm. pusta. A to znaczy, że ty cały czas musisz brać tabletki przeciwbólowe, czy tak było Tak, wcześniej? jestem teraz jeszcze też na pregabalinie, na lekach przeciwbólowych. One mają wyciszyć te bóle fantomowe, A, bo niestety mam też kilka nerwiaków. mhm. E, Myślę, że tak za chwilkę ja już byłam na etapie skończenia z nią, ale myślę, że już jestem blisko tego, żeby odstawić. No, będzie na pewno kilka dni, będzie taki czas, kiedy będę bardziej odczuwać siebie, ale no cóż, no, życie czasami musi Mhm. być odczuwalne. Mhm. Pięknie powiedziane. Ale teraz już jest coraz lepiej, coraz mniej boli, więc Mhm. No dobra, to jesteśmy po operacji. Yy, Spotkałyśmy się kilka razy w klinice mhm, podczas rehabilitacji. To zawsze byłeś w super leginsach. Tak, ja sobie to zawsze widzę ciebie w takiej właśnie zielono-beżowej koszulce i w tych czarnych leginsach. I pierwszy raz, jak ciebie widziałam, to byłaś ty, Jacek i Waga. To był pierwszy moment, kiedy my się spotkałyśmy. Stałaś w oparciu pomiędzy dwoma takimi poręczami, railingami, tak. poręczami, tak? I testowałaś, Jacek mówił, no to obciążamy, ale minimalnie i mieliście wyznaczoną ilość kilogramów wtedy, jak ja tam chyba byłam, Tak. to było 15. A ty tak kawałek dalej, no to może 17. Na kolejnych zajęciach miałaś tylko stać. Jacek mówi, że no później to zaczniemy tak przenosić biodra. I ty od razu Mm, zaczynałaś przenosić te biodra. Więc rzeczywiście jesteś o tym, żeby iść do przodu, ale tak. powiedz, no jak to było? Bo powiem ci, że jak ja widziałam twoje skupienie, twoją taką, no naprawdę, mm, niby go tutaj słuchasz, ale chcesz więcej, no to ja tylko uciekałam, żeby wam nie przeszkadzać, bo ta wasza relacja była naprawdę wyjątkowa i taka. Znam też Jacka, wiem, że Jacek jest bardzo konsekwentny. Ty też, tylko ty właśnie z tą Tak, ja chęcią w drugą stronę. jeszcze dalej, jeszcze dalej. No jak wam tam było? I może powiedzmy coś o tej rehabilitacji, No no bo byłaś w klinice codziennie. tak, rehabilitacja tam pod okiem Jacka to po prostu sztos wysokiej wagi. Mhm. Naprawdę, to profesjonalista taki, który, jak on mówił, e, tylko fakt, że tam jeszcze były głosy doktor Karoliny, która jeszcze tam zza rogów Mhm. zawsze krzyczała Ostrożnie. powoli, powoli. Z miłością i z szacunkiem, pamiętam, to są takie słowa, i z miłością i szacunkiem. E, To jest bardzo ważny etap na samym początku, kiedy jeszcze nie ma protezy, a trzeba przyzwyczaić implant i tą kość do obciążania. I trzeba to robić rzeczywiście w bardzo, tak mi tłumaczono, w bardzo takim ostrożnym tempie. E, tak, z racji tego, że ta moja kość była w takim złym stanie, więc tak w ogóle wolno, co 3 dni można było zwiększyć. Zaczynaliśmy od 5 kilo i co 3 dni mogliśmy zwiększać tak o no 3, 5 tam, w zależności jak. Już. No właśnie, miało być o 3. I było tak, że przyjeżdżałam na rehabilitację do instytutu i tam ćwiczyłam na tej wadze i potem jeszcze musiałam ćwiczyć w domu. E, No i tam właśnie miałam Zośkę, która mnie pilnowała bardzo, bo ja rzeczywiście tak, a, jakbym się tak jeszcze troszeczkę przechyliła. Przecież mogę. No już z Mhm. 5 na 7, przecież to nie jest tak dużo. Ale nie, rzeczywiście ja miałam w głowie to, doktor
bardzo jasno to tak klarownie wytłumaczyła, dlaczego trzeba to robić powoli. Nie chciałam zepsuć tej pracy, bo Mhm. wiedziałam, że naprawdę tam musiało to być zrobione z wielką precyzją i umiejętnością, skoro ta kość, która była tak mięciutka i tak krucha, jak skorupka jajka, pod wpływem wbijania tego implantu nie pękła. E, Czyli jeżeli już było tak daleko i to było takie dobre, no to głupio byłoby z mojego Mhm. tak jakby zepsuć to, nie? Mhm. A ja rzeczywiście jestem taką osobą. Teraz cały czas wyzywałam moje dzieci, że moją córkę, najbardziej Zosię, właśnie, że jest taka niecierpliwa, że wszystko chce od razu. A zdam sobie teraz sprawę, że ja taka jestem. I rzeczywiście tak było pod okiem Jacka, że tam te 5 kilo. Potem przeszliśmy na 10, potem właśnie na 15, kiedy się spotkałyśmy. I wszystko było tak z taką ostrożnością. On wszystko obserwował, czy tam jest wszystko dobrze, czy tam jak to wygląda, czy się za ciepłe nie robi, czy... No, ale no i tak doszliśmy, bo to cały ten proces trwał chyba 6 czy 7 tygodni, bo trzeba było dojść do e, albo połowy swojej wagi, e, albo tam do 50 kilo chyba. Mhm. E, O, bym ważyła trochę mniej, byłoby to pewnie szybciej. Ale doktor Karolina też, jak rozmawiałyśmy na ostatnim podcaście na temat osseointegracji, mówiła, że ta waga jest właśnie bardzo ważna, ale też jak potem włączasz ćwiczenia i Tak, zaczynasz się ruszać, że efekty przychodzą same. U ciebie, tak jak cię obserwuję, to oprócz tego, że wyglądasz kwitnąco, to myślę, że też jesteś dużo bardziej aktywna, więc to też ci pomaga, nie? tak, No właśnie, bardzo, no. bardzo. Mm. Te wszystkie, w ogóle ta cała rehabilitacja, ten cały proces, to było niesamowite. Ja przeszłam wiele już takich procesów rehabilitacyjnych przez te 36 lat, ale no, mam takie ogromne szczęście do ludzi. Trafiam w takie miejsca, tak jak tutaj w instytucie. I na takich ludzi, e, no, że bo mnie też jestem też taką osobą, którą łatwo zniechęcić i zrazić, jak ktoś tak chce właśnie za bardzo, za dobrze. Mhm. Tutaj konsekwencja i to, no, Jacek jest w wieku mojej starszej córki i tak sobie, taki młodzieniaszek sobie Mhm. myślę, ale niezwykle profesjonalny. I w nim było widać, że on jest na swoim miejscu, bo tak intuicyjnie, on intuicyjnie wymyślał nawet takie dla mnie aktywności, moje, to co miałam ćwiczyć, żeby e, takie bardzo indywidualne pode mnie. Mhm. Naprawdę. I potrafił to wytłumaczyć, dlaczego tak, co jest dla mnie bardzo ważne, Mhm. bo tak, ja lubię wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Także Mhm. cały ten proces skończył się tak, że dostałam protezę, stanęłam i znowu było: "Nie obciążaj za bardzo o kulach, nie A wolno powiedz, a ci po jakim czasie, bo najpierw wychodzisz, 5, 10, 15, to już tam w Tak. zależności jak jest to umówione i zaplanowane, obciążanie, a później jest co? Jest Ja przymiarka. miałam 35-40 i potem pojechałam, do obcy na Kobylajską. Tam, mm, miałam stanąć na protezie tymczasowej, takiej lekkiej, na której miałam, właśnie, przejść, obciążanie, bo tu chodziło cały czas o ten proces obciążania, żeby przejść z wagi, z takiego Mhm. obciążania tylko, implantu, tak jak stoję na wadze tym implantem, na, obciążenie, nogi. Y, Protezą też stawałam na wadze. Mhm. I też to się tak samo się odbywało. Niezwykle to przyjemne było. Miałam takie miałam poczucie sprawczości, jak założyłam tą protezę. Takie pierwszy raz, poczułam się, że jestem zintegrowana, y, z nogą, której nie mam, Mm. znaczy z protezą, ale Mhm. no dla mnie to noga. No, pierwszy raz takie uczucie. Kiedy nie ciągnęłam,
takiego balastu, żeby nie i nie martwiłam się, że spadnie, tylko właśnie ruszałam kikutem i ona idzie ze Mhm. mną, a nie ja ją ciągnę, więc cudowne uczucie. A powiedz mi, doktor Karolina opowiadała, że fakt, że masz implant w kości, pozwala ci dużo lepiej czuć powierzchnię, po której chodzisz. To prawda, to Mm? prawda. Ona E, powiedziała, że no wiesz, Asia, to nie chodzi o to, że poczujesz ziarenka, po których chodzisz, tak, ale już tą strukturę. tak. Mhm. Chodzenie po piasku już przetestowałam bez obuwia. Mhm. Cudowne uczucie, bo przez implant też, no, implant jak jest w kości, tam cała noga też mam dużo metalowych takich e, elementów i to przechodzi. Jakoś takie są, trudno Mhm. mi to jest wytłumaczyć, ale czuję, jak chodzę po dywanie, jak chodzę po piasku, po kamieniach, a po kamieniach w ogóle jest teraz bezpieczniej, bo wiem, nie wiem, czuję, gdzie jest mniej tego Mhm. kamienia, gdzie więcej, jak jest więcej kamieni. A ty lubisz Także góry? Dobrze pamiętam? o, uwielbiam, szykuję się. Mhm. Właśnie zbieram się. Jeszcze wiem, że jeszcze przede mną ten proces, bo chciałam jechać już teraz, nawet w kwietniu. Jest taka właśnie z centrum znowu w biegu. Jest organizowany wyjazd do Doliny Kościeliskiej. Już, ale się boję. Jeszcze sobie Mhm. myślę, że no tyle kilometrów to troszkę może. Mhm. Chociaż wszyscy mówią, że dam radę, ale tutaj gdzieś tam się lękam. Mhm. Bo chciałabym też to moje wyjście w góry, pierwsze takie, no, mieć z tego wielką przyjemność. Wspaniale. Czekam. No dobra, to czyli masz najpierw protezę Tym, tak. tymczasową, a dzisiaj zanim tutaj weszłyśmy, to powiedziałaś takie zdanie: Pan Tomek ustawił w mojej aplikacji inne zginanie kolana. Tak, bo mam No to teraz, dobra, tak, no. teraz mam cudowną protezę. E, z właśnie, no ja to odkrywam na nowo. To dla mnie są czasami, ja już kiedyś zaproponowano mi takie kolano elektroniczne, ale wiedziałam, że w tej protezie lejowej ono nie spełni moich oczekiwań i tak, więc jakby z tego zrezygnowałam. Ale nie sądziłam, że ono właśnie jest tak tutaj jeszcze em, kompatybilne z telefonem. I jeszcze ma podobno nade mną nadzór pan Tomek. O, wspaniale. To nie jest tak, że ja Pan mogę Tomek z sobie. Obcy, Tak, który pan ci Tomek Sery. dobierał, tak? Tak, Mhm. tak. Em, I ja sobie nie mogę wszystkiego tutaj jakby zmienić. On jest głównym zarządzającym. Mhm. Ma tak Ale zwanego admina. tak, tak. Mhm. Ale w ustawieniach też mam taką opcję właśnie taniec. No on oznaczony jest jazdą na rowerze. Jazda na rowerze mnie tak za bardzo nie pociąga. Ale taniec i owszem. Mhm. I tam się właśnie jest taka opcja, że jak włączę, to zwalnia się kolano i wtedy nie ma takich obciążeń. Można wtedy no, wykonywać te ruchy jak w Mhm. tańcu. Mhm. Jeszcze mi troszkę brakuje chyba w stopie pewnej kwestii, bo tango byłoby chyba trudne, ale dojdziemy i do tego. Pozdrawiamy Tomka Zarychtę z Tak, Obcy. bardzo serdecznie. Tak, ja słyszałam na tak zwanym backstage'u, że była zumba, salsa. Miała być salsa, bachata i taniec brzucha. A, Skończyło mhm. się na zumbie. Dobrze. No, ale jest to dosyć szybkie i dynamiczne, więc... Tak, no ja chyba też za szybko. Mhm. Poszłam troszkę, musiałam się cofnąć potem w mojej rekonwalescencji. No ale to, no, tak to Opowiedzmy, jest. bo, Jak bo to człowiek jest... uczy się chodzić, to musi upaść i no trudno, no czasami są to jakieś takie bolesne. Mhm. Mhm. Ale właśnie chciałam jechać na takie warsztaty w Poland Business Run. Fantastyczne warsztaty. Jak tylko usłyszałam salsa, bachata, taniec brzucha, to pomyślałam sobie, no to jest to, czego teraz potrzebuję po tych latach. Mhm. Takiego byle jakiego ruszania się.
No i właśnie, chcąc, troszkę potrenować przed, tymi warsztatami. To troszkę ja włożę tutaj w cudzysłów. Właśnie zaczęłam tą zumbę, na Xboxie. No i tak, trochę przeholowałam chyba, bo, to to było zmęczenie materiału po Po prostu. 12 kawałkach? Tak, no to gdzieś Mhm. padła, no i przewróciłam się. Źle się to skończyło. Znaczy, dobrze się to skończyło, bardzo dobrze. Tylko proteza się tam gdzieś, obluzowała, ale nic się nie stało z implantem, na szczęście. Mhm. No, ale, było dużo strachu i bólu, Mhm. więc troszkę takie cofnięcie, no ale nauka musi boleć. Opowiedziałaś mi jeszcze, że nie chcę mówić, że w tak zwanym międzyczasie, ale że towarzyszył ci taki ból, który był związany z jednym miejscem, które było bardzo ym, trudne do fizjoterapii, Tak. twarde i tak dalej. Ja myślę, że chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, bo to z jednej strony jest takie proste, a myślę, że nie zawsze byśmy wpadli na to i może komuś to pomoże. No to takie rzeczywiście, pojawiło się takie miejsce, po operacji, gdzie skóra była bardzo napięta, taka, jakby sprasowana. Takie miałam Mhm. wrażenie. Ja nie czułam, tam nie miałam czucia za bardzo nawet, ale, kiedy chodziłam od wewnątrz, było to niezwykle bolesne. Mhm. Przez kilka kroków pierwszych nie, ale później już tak. Eee, Byłam 2 razy w instytucie u doktor Dany właśnie na ostrzykiwaniu, żeby tam spróbować, zmienić ten stan zapalny, rozluźnić tą powięź. No niestety nie przyniosło to, takich pożądanych efektów. I, przypomniałam sobie, że mam, bardzo blisko też taką, fantastyczną fizjoterapeutkę, panią Janinę Kowalską, która, tak niestandardowo czasami podchodzi, do, takich różnych, problemów, z ciałem. E, I ona właśnie zastosowała, bańki, e, takie próżniowe, ale potem jeszcze po tych bańkach jeszcze godzinę rozmasowywała, te miejsca. I 3 spotkania sprawiły z tymi bańkami i z, cudownymi, rękami pani Janiny, sprawiły, że jest dobrze, że już teraz tego bólu nie ma. Mhm. Ta skóra jest taka, luźniejsza. Wróciło do niej ukrwienie i czuję. Więc, tak, pozbyłam się tego bólu. Bardzo się cieszę, bo już miałam, w sercu taki niepokój, że ten ból ze mną zostanie. Mhm. Często mi towarzyszył ból wtedy, kiedy miałam protezę lejową. Już tak, i żyłam z nadzieją, że po tej oseointegracji takiego bólu nie będzie. Yy, I no teraz jakieś 2 tygodnie już Mhm. chodzę z taką przyjemnością, że nie wiem, czy ktokolwiek, kto, chodzi na 2 nogach, jest w stanie sobie w ogóle wyobrazić, jak ma niezwykłą przyjemność chodzenia, że chodzenie może być tak przyjemne, jak nie jest bolesne. Trudno o tym nawet jest mówić, bo ja czasami nie rozumiem, jak ktoś nie chce wyjść na spacer. Mhm. Ale, Mhm. e, ja teraz to bym pewnie tak chodziła i chodziła. To Monika, bo ja myślałam, że te środki przeciwbólowe to są po operacji, czyli ty żyłaś z tym bólem kilkadziesiąt lat? No, przez ostatnie 10-15 lat było dużo tego bólu. Dużo. On troszkę, był taki nakręcany też bólem w głowie, że, mm, kończy mi się, moje aktywne życie. Ja zawsze byłam bardzo aktywna i bałam się, no, ja wiem, na wózku też można być aktywnym. Mhm. Mhm. I próbowałam sobie wyobrazić scenariusze na siebie. Próbowałam sobie wyobrazić, co będę mogła robić, ale moją ostatnią miłością jest moja praca. Pracuję w środowiskowym domu samopomocy we Wroniu. Pracuję z fantastycznymi ludźmi.
e, z cudownymi uczestnikami, których kocham i tęsknię za nimi bardzo. E, Jak sobie pomyślałam, że Mhm. wiedziałam, że jak wejdę na ten wózek, to będę musiała zrezygnować z tej pracy. I nie dlatego, że bo w pracy wszyscy mnie zapewniali, koleżanki, pan kierownik, że oni wszyscy mi pomogą i nie będzie Mhm. mowy o tym, że nie będę mogła pracować. Ale ja nigdy nie chciałam pracować na taryfie ulgowej i nie wyobrażam sobie, nie wiem, jak mam się opiekować innymi Mhm. na wózku. Ale ty też opowiadałaś mi, pamiętam taką sytuację, w której mówiłeś, że Asia, ja się boję takiej sytuacji, i jeszcze będąc na tej protezie lejowej, że po prostu możesz się przewrócić, Tak, bo będąc ja z kimś, tak, trzymając, tak, pomagając drugiej osobie, nie? bo ja Więc nigdy nie wiedziałam, kiedy ta proteza mi spadnie. Ona po prostu robiła to tak, odklejała się i już. A to było takie dosyć niebezpieczne. Ja już wiedziałam, że stanowi zagrożenie trochę. mhm. I dlatego stąd ten wózek. No i ja naprawdę mocowałam się z takimi myślami, że będę musiała zrezygnować z tej pracy. Cieszę się naprawdę. Wracam. Po majówce wracam do pracy. Już się Wspaniale. nie mogę doczekać. I wracam właśnie na 2 nogach. Trochę to będzie taki coming out, bo zawsze miałam taką protezę z pokryciem kosmetycznym, gdzie ona nie wyglądała jak proteza. Może nawet niektórzy nie wiedzieli, nie wiem. Ale no nie wyróżnia się, tylko tyle, że chodziłam tak, no strasznie chodziłam. A A teraz powiedz, już no właśnie, bo teraz jak szłyśmy tutaj korytarzem, to ty powiedziałaś, że lubisz patrzeć na siebie, jak idziesz, ale też pokazałaś mi, jak ty chodziłaś wcześniej i tak, rzeczywiście ta przestrzeń, którą... Czekaj, jakie to jest słowo? Nie zamiatałaś, ale zabierałaś ze tak, sobą, jak kosiłam. szłaś. Jest takie na to O, słowo, ja kosiłam. Tak. kosiłam tą nogą Mhm. i tak zarzucałam nią bardzo rzeczywiście. No. Jeszcze mam te nawyki trochę, muszę nad Mhm. nimi pracować, ale teraz zawsze było mi trudno właśnie idąc przy wystawach sklepowych. Jak tak się odbijałam i tak wolałam na Mhm. siebie nie patrzeć, jak idę. A teraz, jak widzę nawet gdzieś lustro, to celowo idę na lustro, Mhm. bo to chodzenie już jest zupełnie inne. No dobrze, to ja mam teraz ogromną przyjemność zadać ci pytanie, bo wspaniała fundacja, która współpracuje także z kliniką, Fundacja Kochaj Życie, pozdrawiamy panią Tak, Małgosię Nowotnik, zorganizowała przepiękny bal charytatywny, tak, w którym zbierano pieniądze na pomoc dzieciom z chorobami ortopedycznymi i nie tylko to ortopedycznymi. prawda. I był tam pokaz mody kobiet mm, z telewizji, kobiet biznesu. No tam widziałam piękne Piękne nazwiska i piękne aktorki. kobiety, Tak. aktorki, tak. I wśród nich ty. No, Powiedz o tym, jak to było. Niestety nie mogłam wtedy towarzyszyć tak, ci powiem. z powodów zdrowotnych, ale jestem bardzo ciekawa, gdybyś mogła mi powiedzieć, bo potem tak się okazało, że tego dnia właśnie miałaś 50, czy tam następnego poranka 50 Tak, urodziny. ten bal miał być takim, no, był takim prezentem. W ogóle bardzo dziękuję za przepiękną sukienkę, pani Jasiu. Miałeś E, cię z dziewczynami tak, z miałyśmy zespołu, shopping, tak, tak. shopping. E, ten bal był dla mnie, tam się we mnie bardzo dużo rzeczy kłóciło. Było, byłam, em, to był dziwny, to był dziwny czas, bardzo dziwny. Trudny i piękny. Mhm. E, byłam Zastanawiałam się, ale to z perspektywy czasu dopiero mogłam ocenić, co się działo na tym balu, bo krótko po tym balu miałam straszny kryzys. E, Może byłam troszkę zmęczona po tych 2 tygodniach rehabilitacji. Było dużo bólu. I ja wiedziałam, że muszę mocno zaciskać zęby, żeby się nie rozpłakać, żeby przejść. No było parę takich momentów, kiedy no czułam taki szczękościsk.
Em, A jednocześnie był to rzeczywiście taki, no, taki bal, bal. Z wspaniałymi ludźmi. No ten pokaz był rzeczywiście też taki niezwykły. Mój mąż oczywiście rozładował też takie napięcie, które było we mnie i strach. W ogóle się tego nie spodziewałam, bo nagle wyskoczył gdzieś na środek z jakąś różą. Zamieszanie zrobił. Podobno pytał i konsultował z paniami, Przygotował się. z paniami, czy może. Ale rozładował trochę moje napięcie, bo ja rzeczywiście miałam takie silne napięcie wtedy w sobie. No, ale fantastyczne. W ogóle bardzo teraz cieszę się bardzo, że mogłam tam być. A fakt, że jak tam byłam, było mi trudno. Naprawdę Mm. to był taki jakiś trudny czas dla mnie. Nie wiem dlaczego. Ja Może widziałam to to na zmęczenie. korytarzu. Widziałam to. Może to zmęczenie było, nie wiem. Może ten ból, to napięcie, że może coś tutaj, gdzie ty, Monika, się pchasz? A może czy to nie było coś takiego, co my czasami tak, wiesz, to jest takie trochę polskie, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Wiesz, takie, że Mhm. sami sobie nie dajemy w ogóle zgody i pozwolenia na to, żeby się cieszyć z Tak. tego, co już mamy. Że kurczę, jeszcze może coś się popsuje, nie? I Troszkę takie, tak. ale rozumiem, że jak jeszcze tam dochodzi ból, to jest coś, Tam uważam, było dużo. arcytrudnego. Tam było dużo. Naprawdę było kilka takich momentów, kiedy naprawdę musiałam mocno zacisnąć zęby. Ale, ale ludzie wspaniali. Naprawdę wszyscy tacy, no, fantastyczne wydarzenie, taki event. Och. Ja bym chciała jeszcze wrócić do jednej sytuacji, która była dla mnie poruszająca, bo na początku, nie, w połowie rehabilitacji w klinice spotkałyśmy się i powiedziałaś mi: Asia, ja dzisiaj wypiłam kawę z moją nogą, że ja przestałam po prostu nosić moją nogę w torbie, w plecaku. Tak. Możemy wrócić do tej chwili, bo myślę, że to znowu to jest taki przełomowy punkt, że ty, no oprócz tego zakładam, że medycznie w kości implant się zintegrował z tobą, ale trzeba było też się tak, no właśnie, nazwijmy to tak technicznie zintegrować, nie? Mentalnie nawet, Mhm. powiem ci, bo rzeczywiście jak przyjeżdżałam na tą rehabilitację, to ja ją woziłam w torbie. No właśnie. W torbie i zakładałam na czas rehabilitacji, na czas, która polegała właśnie na obciążeniu, na tej wadze stałam, kilka ćwiczeń i do torby. I tak samo było w hotelu i w którymś momencie nastąpił taki moment, że sobie myślę, jak można nogę nosić w torbie? Dali ci ją, to znaczy, że chyba możesz. Fakt, że ja też troszkę się bałam chyba sama siebie, bo ja rzeczywiście, jak już mam narzędzie, to ja cały czas słyszałam ostrożnie, powoli, z miłością i z szacunkiem. Ale ja to bym chciała tak. I rzeczywiście, no i od tamtego momentu weszłam do instytutu i sama, bo zawsze była taka bardzo miła pani w recepcji, chyba pani Angelika, nie wiem jak ma na imię, ale chyba, która zawsze mi pomagała z tą kawą, żebym w okulach jej nie przenosiła. A teraz właśnie sobie weszłam, zdjęłam Sama? kurtkę, poszłam po kawę, Mhm. z kawą sobie usiadłam i bardzo to przyjemne. Kiedy człowiek tak może ma narzędzie i może z niego korzystać, a ta noga właśnie służy do tego, więc tak, to już był taki moment fajny. Dużo tutaj było o ludziach, to ja chciałabym sobie wyobrazić, wiesz, jak są takie zdjęcia przed po. Znasz, widziałaś w internecie przeróżne. To ja bym chciała, żebyś mi opisała przed po, ale twojego ogrodu. Z zeszłego roku i z tego, jak on będzie wyglądał. No, Albo balkonu, nie wiem co tam, bo mówisz rabatki. ogrodu, bo ja, rzeczywiście mój mąż rolnikiem był, więc jest trochę tej ziemi, którą ja zaanektowałam.
No, w tym roku, będą zmiany. Będą już, takie zmiany, których nie mogłam zrobić wcześniej, bo wiedziałam, że, nie dam rady. A teraz, no co, skoro już mogę, no to rozszerzę. Mm, Więcej kwiatów, więcej kolorów. Więc tak, no, plan jest na, Mhm. na rozszerzanie. To ja sobie nie wiem dlaczego, ale przyszła mi do głowy, wiesz, jakaś bujawka. Jest nad Tak, stawem. no właśnie, żeby ona tam stanęła, bo ona mi się kojarzy naprawdę z taką ekstremalną beztroską i z takimi motylami, które tak dolatują do żołądka, nie? Jak przekroczysz pewien zakres, więc życzę ci, no, żebyś tam usiadła z mężem, co byś pobujała nogami, Tak. tak, żeby to szło w twoim tempie i w twoich zakresach. I chyba na to, czym chciałabym podsumować to, bo zawsze to robimy i słyszymy, że jest to bardzo wartościowe. Chciałabym, żebyś tutaj do tej kamery powiedziała o tym, no właśnie nie wiem. Chciałam powiedzieć, jak się nie bać, ale ten strach też jest dobry. Jak w Tak. ogóle podejść, jeśli już żyjesz, to może w tą stronę. Chyba bardziej, bo to jest najbardziej mnie tak poruszyło. Jak jesteś w tym trudnym, w tym bolesnym, które, tak jak powiedziałaś, zmienia twoją osobowość, jak wrócić do siebie i jak otworzyć głowę na osseointegrację. Myślę, że jeżeli człowiek chce żyć, to robi wszystko, żeby robić to na maksa, tak, na 1000%. I osseointegracja w moim przypadku to było jedyne rozwiązanie. Najważniejsze. Ja teraz jestem rzeczywiście w okresie euforycznym bardzo, bo już prawie nie czuję tego bólu. Więc ja nawet mogę powiedzieć, osseointegracja to ja. Ale e, trzeba zawsze mieć w głowie to, co chcę zrobić, to czego pragnę, co mogę. E, Nawet wtedy, kiedy jest strach, to przypominać sobie te momenty, kiedy myślało się bez tej obawy, bez tego strachu. Bo strach jest dobry rzeczywiście, ale on nas czasami może zatrzymać. E, U mnie był bardzo silny, ale właśnie wtedy przypomniałam sobie, kiedy podjęłam decyzję o integracji, że to jest jedyne najlepsze wyjście. I podtrzymuję. A dzisiaj wiem, że tak było na pewno. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. I dziękuję też chyba losowi, że my się gdzieś tam spotkałyśmy na tym korytarzu. Jesteś wyjątkowa i ja jestem wdzięczna, Nie że jestem. mogłam. Ajajajajaj. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam widzieć taki powrót takiej Moniki, bo no podejrzewam, że taka byłaś zawsze. I to Tak, przez chwilę było kiedyś byłam tak, taka. Właśnie. zakurzone, więc cudownie, że masz bliskich, którzy cały czas byli bardzo cierpliwi, bo myślę sobie, że życie w takim ciągłym bólu i z ciągłym bólem nie jest łatwe, nie tylko dla Mhm. ciebie, ale dla Tak. wszystkich, którzy są wokoło, więc masz wspaniałych ludzi, masz wspaniałą protezę, masz cudowną aplikację i życzę ci, żeby góry stały przed tobą otworem i żebyś zdobywała coraz to wyższe szczyty. Nie tylko chodziła po Dolinie Kościeliskiej. Tak, tak. Taki jest plan. Tak. A Mm. jeśli wy uważacie, że ten odcinek może komuś pomóc, to po prostu prześlijcie go dalej. Tak. A ja jestem do dyspozycji i jeżeli nawet ktoś będzie potrzebował zapytać o różne rzeczy, też chętnie odpowiem, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto potrzebował tej integracji. Wspaniale. Dziękujemy wam wszystkim. Dziękuję bardzo.